Nasuwa się już na samym początku pytanie, czy Sankt Petersburg kiedykolwiek należał do Polski. Ja dzisiaj wyjeżdżam, zajmij tą dolną pryczę i tutaj masz dla Ciebie prezent. Ja tak patrzę, co on mi daje. Witam. Z Sankt Petersburga witam. Nawet na swój rosyjski numer, słuchajcie, dostałem ostrzeżenie, że gołoleć i ogólnie na drogach może być ślisko. No i faktycznie, -1 wlatuje na grubo. Co prawda jest dzień, więc mamy plusową temperaturę i nie jest ślisko. Słuchajcie, jest to pierwszy oficjalny odcinek z Sankt Petersburga. I tutaj nasuwa się już na samym początku pytanie, czy Sankt Petersburg kiedykolwiek należał do Polski. No i teraz pomyślcie, kawał drogi do tego Sankt Petersburga z Polski. Jak myślicie, tak czy nie? Ja wam oczywiście powiem, bo ja tutaj od tego jestem. Odpowiedź brzmi nie. Sankt Petersburg nigdy Polski nie był, niemniej jednak żyło tutaj i wciąż żyje ogrom Polaków. Dzisiaj pójdziemy pozwiedzać Sankt Petersburg, pokażę wam to piękno, które tutaj pozostało i które tutaj jest. Nawiążę do przeszłości. Opowiem troszkę o Polonii tutaj. Aktywowałem wszystkie możliwe swoje kontakty, jakie przez te całe swoje życie zbieram, żeby nawiązać kontakt z Polonią i żeby się zgodzili na to, żeby opowiedzieć z perspektywy czasu, jak tutaj przebiegało ich życie i ich historia. Zobaczymy. Trzymajcie mocno kciuki, bo jest to, powiedziałbym, naprawdę żmudny proces. Trudny do tego, żeby namówić kogoś do opowiedzenia historii, ze względu na to, że jesteśmy w kraju, w jakim jesteśmy. I jesteśmy w czasie, w jakim jesteśmy. Więc trzymajcie kciuki, zostawcie łapkę, komentarz i rzecz jasna, podajcie odcinek dalej pocztą sandałowo-trzewikową, szanowni państwo. A my idziemy zwiedzać miasto. Ale najpierw to my pójdziemy zjemy do stołówki. Dosłownie do stołówki. Zresztą zobaczycie. Zobaczcie. Kicie są tutaj. Pulpetinki. Tych zabawek jest, w sensie zabawek nawiązujących właśnie do Sankt Petersburga jest ogrom, tych pamiątek. Więc na każdym kroku i też można wycieczkę kupić, ale my wycieczkę sobie odwalimy sami. I powiem wam, że wczoraj tak się źle czułem, że myślałem, że już po prostu gleba będzie. Ale na szczęście jakoś się wykurowałem, 12 godzin snu swoje zrobiło. Więc jestem, że tak powiem, użyteczny dzisiejszego dnia. Patrzcie na to. To się nazywa Stolownaja. Numer 1. I to jest taki ala bar mleczny, nie? I tam ja normalnie powiem wam, że o kurczę, ale którędy się wchodzi tędy. Wczoraj normalnie zjadłem tam tyle, że prawie pękłem. Ceny mają po prostu kosmiczne. Ja zaraz tam wam wejdę na partyzanta z kamerą, żeby wam pokazać. Ale wybór jedzenia kosmiczny. Patrzcie na to. Pamiętajcie, że 100 rubli to 4,50. Kurde, to nie, to kawiarnia. Ty mordo, gdzie ty wlazłeś? To jest w ogóle gdzie indziej się wchodzi, człowieku. Chyba tutaj. Tutaj, Jak to zamówić, ty? Człowieku. O. Zobaczcie, nawet takie naleweczki można. Tu jest jedzonko. O, i można tak, z rabarbarem, z jabłkami, kompot. I najlepszy to jest suszonka. Takie jak znacie, wiecie, ze świąt, nie? Pomarańczowe. Po 2 złote. Gdzie скажите? O, to jest coś z serem. Tu jest kasza manna. Tutaj jest krupnik. Tutaj sałatki.
2 zł 100 gram, 2 zł 100 gram. 2,50. Bułka słodka 2 zł. Kolejna bułka słodka 2 zł. Tutaj słodkie 2 zł. Mordo, co wybrać? Omlet, jajko sadzone. Kurde. I słodkości. Po 2 zł. Czujesz? Zobacz. 4,50 taki deser. W takim czymś. Nie wiem, jak to się w ogóle nazywa. Pucharze. O, tiramisu. Około 4 zł. Proszę. Widzicie? I komu dupa urośnie? Na pewno nie dla was w tym momencie. No i dla mnie troszkę. Może, bo ja dużo chodzę, to nie za bardzo. Ale robi wrażenie, co? Taki bar mleczny z cenami w Polsce z lat 2000. Извините. Ja tutaj tak, kubeczek bierzesz, o. I tutaj szefowa zrobi jeszcze ujęcia. Elegancko. I ja biorę suszonkę. A wy mi możecie teraz zazdrościć. Proszę mi zazdrościć. O, do samego końca, mordo. Tu wziąłem tak, 2 naleśniki z serem, zapiekanka i trochę makaronu. No i co? Ślinka wam leci? Powinna. Pani z Armenii mi mnie obsługiwała i mówi, że mój rosyjski zarąbisty jest, więc wy mi tutaj nie ściemniajcie. W głowie mi się nie mieściło, że alkohol może być w barze mlecznym, a to nie były syropy. To normalnie była nalewa. Czujecie bit? Nalewka w barze mlecznym. Przychodzisz, bierzesz sobie naleśniki, mordo i ładujesz nalewkę za 4 zł. Kielonka. No bo tyle kosztuje. 4 zł 1 kielonek nalewki. No bania rozbita. U nas to by nie przeszło. Wyobrażacie sobie? Wchodzisz do baru mlecznego i masz nalewkę? Człowieku. Tam nie wiem, jaka tam instytucja, żeby się za to zabrała. Makarony z jajkiem i z tostem na śniadanie. 2 naleśniki. Kompot z suszonki. Mój ulubiony. Boże, mistrzostwo. Suszona gruszka, suszone jabłka. No i kapnęło. Standard. Smacznego. Moi drodzy, to mnie wyniosło 12, żeby nie skłamać wam, 13 zł. 13 zł za porządne śniadanko. Makarony to podstawa. Węglowodany, mordo. Przecież wiemy, że żeby mieć dużo energii, trzeba jeść węglowodany. No dobrze, pojedliśmy. I zaraz ktoś powie, kierowniku, jak można jeść tosta z jajkiem jeszcze z makaronami i dobić to naleśnikiem z serem. Można, moi drodzy. Powiem coś więcej, a mianowicie Rosjanie niekiedy na śniadanie jedzą sobie ziemniaki gotowane z bułką. Ziemniaki gotowane z chlebem. Normalnie. Na wschodzie standard. Zupa z chlebem. Niektórzy z was nie wyobrażają sobie w ogóle zupy z chlebem. Tutaj jak najbardziej. Słuchajcie, pójdziemy sobie w stronę miejsca ważnego dla Polaków, do kościoła świętej Katarzyny, ponieważ to miejsce wciąż skupia polskość wokół siebie. Może kogoś tam złapiemy, ale musicie to zobaczyć, bo to jest ważne. Dworzec. Dworzec kolejowy. A, tutaj wycieczki. Po kanałach można, chociaż teraz w taką temperaturę to mało przyjemne prawdopodobnie. My się kierujemy, moi drodzy, w tamtą stronę. No tutaj będzie dużo ludzi, bo tutaj jest po prostu teraz, wiecie, pociąg przyjechał pewnie, taksóweczki, te sprawy. Słuchajcie, przejdźmy przez ten tłum, zobaczcie, jaki on jest różnorodny. Tak na dobrą sprawę ktoś by powiedział, okej, kierowniku, wybrałeś niższy sezon turystyczny, no to jest mniej ludzi. Guzik, prawda. Bo tak, w sezonie turystycznym jest bardzo dużo ludzi, bo turyści z zagranicy, turyści lokalni jeżdżą po prostu tutaj po mirze rosyjskim, a z kolei w niskim sezonie, w którym my jesteśmy aktualnie, no to jest inaczej. Już wam mówię dlaczego. Kto tutaj przyjeżdża? Przyjeżdżają ludzie z
z Azji Centralnej między innymi. Kazachowie, Tadżycy, Kirgizi, no przeróżni z tamtych stron. Po co? Po robotę. Dlaczego? Bo zima idzie. Na wiosce nie ma roboty, w miasteczku nie ma roboty, bo jest zima. A robić się chce, pieniędzy się chce, no to przyjeżdżają tutaj, że tak powiem, popracować i przezimować. Jak tu przejść? I w związku z tym, jak przychodzisz do hostelu, to masz tam bardzo dużo właśnie takich narodowości, którzy no, próbują przetrwać w tym Sankt Petersburgu. Ktoś mógłby się zastanawiać, jeżeli na początku odcinka było pytanie, czy Polska kiedykolwiek miała rękę nad Sankt Petersburgiem, odpowiedź brzmi nie, to skąd tak dużo Polaków tutaj? Skąd tak liczna diaspora polska tak daleko od Polski? Moi drodzy, odpowiedź jest banalnie prosta, bądź może niekoniecznie, ale warto wspomnieć aspekt historyczny. Mówimy tutaj o drugiej połowie XVIII wieku, gdzie tak na dobrą sprawę Polska zniknęła z mapy i podlegała pod Rosję. Wiecie, w drugiej połowie XVIII wieku były w sumie 3 rozbiory Polski, 3 rozbiory naszego kraju, gdzie głównym takim agresorem była Rosja, Prusy, Austria. No i rozebrali nas. Na 123 lata zniknęliśmy, jak wiecie, z mapy Polski, a w 1918 za sprawą polskiego ducha, naszego wodza Piłsudskiego między innymi, no i wielu innych zasłużonych ludzi, wróciliśmy z powrotem. Powiem szczerze, że można użyć tutaj analogii jak Feniks z popiołów. Tutaj mamy główny trakt Sankt Petersburga. Co jakiś czas widać trochę bezdomnych, niewielu. Wiecie dlaczego? Bo jest po prostu zimno. Więc im jest najzwyczajniej w świecie zimno, żeby tutaj teraz siedzieć. Myślę, że latem byłoby troszkę więcej, ale policja ich gania. Zobaczcie, policja ich gania, bo to musi dobrze wyglądać. Sankt Petersburg jest turystyczny. Tutaj przyjeżdżają ludzie z różnych części świata, ale Waleria z hostelu mówi do mnie: kurczę, już dawno nie było u nas Europejczyka. Ja mówię: naprawdę? W Sankt Petersburgu? No mówi: tak, autentycznie. Mówi, że już bardzo dawno nie widziała ani Polaka, ani jakiego innego Europejczyka, czy Niemca, czy Francuza. A wydaje się, że to jest jeden z lepszych hosteli w Sankt Petersburgu. Mówię lepszy pod względem takiej czystości, nowości, względem ceny, nie? To nie jest taki hostel, który kosztuje 20 zł i tam przyjeżdżają wszyscy, którzy przyjeżdżają do Sankt Petersburga i chcą zaoszczędzić. Więc to jest dość ciekawe spostrzeżenie, a wynika to prawdopodobnie z jednego małego faktu, czyli z wizy. Tak na dobrą sprawę, no, otrzymanie wizy nie jest trudne. Nie jest tanie, bo ono tam kosztuje około chyba 90 parę dolców. No nie jest tania wiza. W sensie, dobra. Ktoś zaraz powiedział, ale 90 dolców to nie jest dużo. Dla jednych dużo, dla innych mało. No i ta wiza upoważnia cię do bycia tylko 2 tygodnie na terytorium Rosji. Jak nie wyjedziesz, to lipa. No to pewnie później płacisz sztrafa, czyli co? Czyli płacisz pieniądze za przekroczenie terminu wizy. Tak idąc, może właśnie zajrzymy do jakiegoś podwórza. Piękna brama. Zobaczcie, już teraz nie kują takich. Bardziej minimalistyczne, bardziej proste, bardziej tanie, mniej czasochłonne. Z tej głównej arterii, zobaczcie, wchodzimy sobie tutaj na podwórze i mamy tutaj totalny spokój. No i rzecz jasna, też nie wygląda to tak wykwintnie
jak przed chwilką na nagraniu. Wracamy do rzeczywistości. Musimy iść tędy, bo tędy prowadzi nasza droga. Najkrótsza. Coś mi tam wiercą. Jak wspomniałem, ogromna diaspora polska po rozbiorach Polski skupiała się, ciągnęła do Petersburga, bo tutaj były podejmowane główne decyzje dotyczące tego, co działo się na terenach ówczesnej Polski. No i takie osobowości jak na przykład Adam Mickiewicz, czy Słowacki, który pracował przy ambasadzie tutaj w Petersburgu, czy Norwid, kto tam jeszcze, moi drodzy? No cała masa słynnych osób, począwszy od poetów, pisarzy, muzyków, Moniuszko, po inżynierów, po głowy, które były w stanie pomóc rozwijać Petersburg. Niektórzy przyjeżdżali tu sami, żeby skorzystać z nauk, z uniwersytetów, które Petersburg dawał, a gdzie zajętej Polsce tego już nie można było doświadczyć w taki sposób jak tutaj. Czy też, moi drodzy, przybyli tutaj ludzie, którzy nie chcieli być, ale byli, czyli tak zwani zesłani, zmuszeni przez rząd, aby tutaj być. Więc jak widzicie na przykładzie tego, że pomnika, polskość tutaj pokątnie sobie żyje. Niektórzy mówią na Sankt Petersburg Wenecja Rosji. No i mają ku temu powody, moi drodzy. Masa rzek, masa kanałów, które wchodzą i penetrują miasto. To jest rzeka Fontanka. Idzie sobie tak, przecina miasto niepozornie, nadając miastu ciekawy klimat. Warto też zaznaczyć, że w 1924 roku, kiedy Lenin odszedł na drugą stronę świata, to miasto zostało nazwane na jego cześć Leningrad. Od nazwy Lenina. Jak Związek Radziecki zaczął upadać, to w 1991, kiedy już finalnie upadł, miasto wróciło do swojej pierwotnej, historycznej nazwy, czyli do Sankt Petersburga. Tam jeszcze był Pietrogród, jak dobrze pamiętam. Taka nazwa też funkcjonowała przez jakiś czas. Zwróćcie uwagę, jak są przebitki na architekturę. To nie jest dzieło tylko i wyłącznie Rosjan. O, ktoś tam wstaje, widzicie? Zasłona się podnosi. To nie jest dzieło tylko i wyłącznie dłoni Rosjan. To jest, moi drodzy, miks. Niesamowity miks kulturowy w architekturze, ponieważ budowali to Polacy, budowali to Szwedzi, budowali to Szwajcarzy, Finowie, Niemcy, Holendrzy, budowali to, moi drodzy, Litwini. Wszyscy, których tutaj można spotkać dookoła, przyjeżdżali do Rosji, do Imperium Rosyjskiego, żeby pobierać nauki, niekiedy zmuszani też być tutaj i dawać to, co mogli dać. Trzeba przyznać, że ta estetyka, która bije z Sankt Petersburga, jest ogromna. Ta harmonia, która tutaj emanuje na prawo i na lewo, powiem wam, że wprawia człowieka w taki spokój, w taką poniekąd zadumę, a w tym wszystkim pięknie, które widzicie na swoich monitorach, zapach fajek. No Rosja. Rosja to jest zapach fajek. Jeżeli miałbym powiedzieć dominujący zapach tutaj, to są fajki. Fajki, tabako, cygarety. Idąc, szanowni państwo, w stronę kościoła i polskości, musiałem wskoczyć, pokazać wam panią Katarzynę II. Pani Katarzyna II zasłynęła, moi drodzy, tym, że była bezwzględna. Kiedy były bunty, wszystko bezwzględnie tłamsiła. Dążyła do takiej jednolitej władzy, ale też była otwarta na nowe i dzięki niej w czasie jej panowania, to będzie druga połowa XVIII wieku, Zachód zaczął uważać to Imperium Rosyjskie za rozwojowe. Duży nacisk nakładała na edukację, duży nacisk na więzi takie polityczne, stosunki polityczne właśnie z Zachodem. Więc ona tutaj naprawdę dużo zrobiła, jeżeli chodzi o tę ziemię. Za Katarzyną jest Teatr Aleksandryjski. Katarzyna z insygniami władzy.
chłopaki z Afryki są, a tutaj Nevski Prospekt, którym będziemy kontynuować i po drugiej stronie też teatr komediowy. Tam nie będziemy zachodzić, bo nasze podróże to jedna wielka teatralna dramaturgia. Niekiedy. Kolejne pamiątki. Powiem wam, że tego jest tak dużo. O matko. Tutaj jakieś takie cuda. Ale dużo nawiązań do takich zwierzaków, jak króliki, żaby, konie, jajka carskie. Proszę. Kolczyki, kubki. Kubek kosztuje 45 zł. O taki o tutaj. Dużo. Taka filiżaneczka 20 parę. No to już trochę lepiej. Nevski Prospekt. Jedna z głównych ulic w Sankt Petersburgu, a my się wielkimi krokami zbliżamy do kościoła świętej Katarzyny. I tutaj gdzieś w zaułku mamy kościół świętej Katarzyny. W samym centrum. Właśnie tutaj żyje jeszcze duch polskości. A co ciekawe, budowa tego kościoła przypada na XVIII wiek. Jak wiemy, XVIII wiek był wiekiem burzliwym, wiekiem rozbiorów Polski i tym samym, szanowni państwo, był to czas panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, króla Polski. Jak się domyślacie, kiedy król Polski stracił swoje ziemie ze względu na rozbiory, Rosja położyła na nasze ziemie polskie rękę. Tym samym nadzorując wszelkiego rodzaju decyzje. No i Poniatowski, Stanisław August Poniatowski stał się pewnego rodzaju podwładnym Katarzyny II, która bardzo go ceniła. Nasz król spoczął na 140 lat w Sankt Petersburgu, gdzie w 1938 roku, jak dobrze pamiętam, został przewieziony do Warszawy, do domu. Żeby nie było, ten kościół nie był zawsze polski. On dopiero swoją, że tak powiem, przynależność do polskiej kultury, tradycji zachował w latach 80., gdzie organizował szkoły, organizował pomoc tutaj wiernym, tym, którym się troszkę gorzej wiodło. Trzymał rękę na tym, żeby polska kultura, polski język nigdy nie umarły. Parish of Saint Katerina of Alexandria Roman Catholic Church. Zamknięte? Dawaj, zadzwonimy, ty. Zapytamy, co tam słychać. Tutaj na parafii jest polski ksiądz. Nikt nie odebrał. Nikogo nie ma. A jak wejść do kościoła? Jak wam go pokazać? Wchodzimy. Zdравствуйте. Proszę zobaczyć kościół świętej Katarzyny. Tak wygląda. Proszę. Od środka. Tutaj jeszcze powinna być gdzieś tablica nagrobna upamiętniająca Stanisława Augusta Poniatowskiego, ale gdzieś nie rzuca mi się w oczy. O, jest. Rzuciła mi się w oczy. Proszę. Stanisław August. Le Pologne Magnus Dux Litu. No. Niestety wam nie przetłumaczę. A jednak wam przetłumaczę. Stanisław August, król polski, wielki książę litewski, wymowny przykład zmienności losu, pomyślny, rozumnie, przeciwny, mężnie znosił. Zmarł w Petersburgu 12 lutego 1798 w 66. rocznicę życia. Paweł I Samodzierżca i cesarz wszech Rosji. Przyjacielowi i gościowi położył. Czy jesteście religijni, czy nie jesteście religijni, nie ma to dziś żadnego znaczenia, ze względu na to, że to właśnie miejsca sakralne odgrywały i wciąż odgrywają w wielu częściach świata taki safe dla kultury i języka polskiego. Gdyby kościoły poupadały, bo to głównie kościoły chrześcijańskie, to niestety w wielu miejscach, takich jak na przykład Kirgistan, takich jak na przykład
Uzbekistan, Nowy Jork, Stany Zjednoczone. Niestety polska kultura mogłaby wymrzeć, umrzeć. I to dzięki takim miejscom jeszcze wielu Polaków poczuwa się Polakami. No i co? Kto ma numer do proboszcza? Kierownik ma numer do proboszcza. Zaraz będziemy telefonować do proboszcza Pawła. Sobór Kazańskiej Ikony Matki Bożej. Kierowniku, jak ty się wyedukowałeś? Dlaczego jest tak ważny? Ponieważ Rosjanie uważają ikonę Kazańskiej Matki Bożej za, moi drodzy, posiadającą moce ochrony kraju, zwłaszcza przed wojnami. Dobra, afrykański styl, idziemy, tam nie będziemy czekać. Przed wojnami. Ogólnie jest ogromna symbolika sakralna związana z funkcjonowaniem zarówno i kraju, zarówno i ludzi zwykłych, którzy mieszkają sobie tutaj. Powiem wam, że naprawdę Sankt Petersburg się mocno różni od Moskwy. Jest bardziej taki, nie wiem jak to nazwać, taki bardziej europejski, chociaż Moskwa też wyglądała bardzo europejsko. To tutaj człowiek się czuje tak bardziej swojsko. Dużo miejsc zielonych, dużo miejsc takich, Andrzeje, co się pchacie na kamerę? Dużo miejsc takich przyjaznych oku i duszy. No to wejdźmy do Sobór z 1745. Wchodzimy do środka. I żeby była jasność, jesteśmy w cerkwi, szanowni państwo. Proszę zobaczyć, jak pięknie wnętrze zdobione. Mieszanka lokalnych, mieszanka turystów, ludzi, którzy przyszli prosić o pomoc, o lepszy dzień. Tutaj zobaczcie, widzicie tą kolejkę? To są wszyscy, tam jeszcze dalej w prawo się ciągnie, to są wszyscy, którzy czekają, żeby pokłonić się ikonie kazańskiej, ta, która jest właśnie tutaj. Tam pani podchodzi właśnie. Tutaj możecie zobaczyć, jak ludzie piszą karteczki za zdrowie, za zmarłych. To właśnie tutaj się pisze. Daje się drobną opłatę, żeby baciuszka, który będzie się modlił, mógł się pomodlić właśnie za osoby zapisane na karteczce. Dobra, my się ewakuujemy. Patrzcie, jaka zarąbista kawiarnia w tym starym budyneczku przed nami. No powiem wam, że kozak. W Petersburgu jest ponad 300 mostów i kanałów. Ogrom. Zobaczcie, z tej perspektywy, którą zaraz wam pokażę, z tej perspektywy faktycznie, jak pamiętam Wenecję, bardzo podobna. Bardzo. Przyjeżdżając tutaj latem, można doświadczyć dnia polarnego, bo Petersburg jest położony dość blisko koła podbiegunowego, co sprawia, że latem słońce nie zachodzi w pełni, więc do późnego wieczoru można cieszyć się poniekąd dniem. Więc od końca maja do lipca śmiało można tutaj sobie balować w nocy, bo mamy dzień.
Jesteśmy na terenie sztabu generalnego, gdzie niegdyś mieściła się izba wojskowa rosyjska, a tutaj mamy łuk triumfalny. Jak wiecie, bądź też nie, ale zaraz się dowiecie, łuki triumfalne budowało się po to, żeby uczcić zwycięstwo. Ten łuk triumfalny, 1812 rok, wygrana Rosji nad Napoleonem, a tutaj 1905 rok, pierwszy elektroniczny zegar w Petersburgu. Idziemy dalej. Powiem wam, że naprawdę robi to wrażenie, ale tego wszystkiego jest za dużo, żeby to ogarnąć tak na jedną głowę. Plac Pałacowy. Co oni tutaj robią, ty? Co to jest, Szybcy i Wściekli? Powiem wam tak, że no muszę to jakoś przebić. Przebiegnę. Tutaj niegdyś stacjonowała Katarzyna II, Aleksander I, XVIII, XIX, początek XX wieku. To była siedziba właśnie władzy. Zauważcie, że plac jest dość podobny do tego naszego w Warszawie. Zauważacie analogię? No więc dziś ten budynek nazywa się Ermitrażem i mieści się w nim Muzeum Sztuki, muzeum przeróżnej sztuki, ale też różnych autorów, m.in. Leonardo da Vinci czy Van Gogha. 1917 rok, rewolucja. I następuje tak zwana konfiskata dobra prywatnego. Więc, jak można się domyślić, niektóre dobra, które są tutaj w tym muzeum, pochodzą od prywatnych ludzi i te dobra zostały skonfiskowane, zabrane przez rząd. Obrazy, szkice, rysunki, o których wspomniałem, na przykład Leonardo da Vinci, one ponoć zostały wykupione od prywatnego kolekcjonera, prywatnych kolekcjonerów. Słuchajcie, do tego Ermitraża w Pałacu Zimowym nie idziemy, bo mnie po prostu muzea nudzą. I to akurat jest chyba największe na świecie, w sensie może jedno z największych na świecie. Powiem wam, że cały dzień można by było chodzić, a nawet robienie vlogów z muzeów jakoś mnie tak po prostu nie pociąga. Jedni zrozumieją, inni nie zrozumieją. Rzeka Newa. Niezbyt długa, 74 km, ale odgrywająca ogromne znaczenie w kwestiach transportowych tutaj. A tam twierdza Pietropawłowska. Miejsce, w którym przetrzymywano, więziono Polaków również. Bo nie tylko Polaków, ale również inne narodowości. Amatorzy wędkowania. Może ja powinienem tutaj przynieść swoją żyłkę i haczyk? Popróbować swoich sił? No faktycznie, zapowiedziałem, że będzie wędkowanie, no i nie było wędkowania i to jest fakt. Powiem wam, że jakoś to się tak nie złożyło, bo plan był taki, żeby wjechać do Rosji, tam bliżej Katynia i Smoleńska i tam gdzieś sobie rozbić obozowisko i coś sobie podziałać w tej kwestii. Ale niestety nie wyszło, bo plan trzeba było zmienić. No i dalej to wisi nade mną, wisi. Nie wiem, czy w tym projekcie uda się to nadrobić. Zwróćcie uwagę, jak Sankt Petersburg jest wielki. Naprawdę, ta wielkość robi wrażenie. W 1702 rok powstaje miasto Petersburg przez Piotra I założone. To jest ta wyspa. Tam idziemy i ta wyspa, tak jak wspomniałem wcześniej, była więzieniem.
zmieniła swoje, że tak powiem, swój charakter bardzo szybko i stała się właśnie więzieniem politycznym. Twierdza, jak sama nazwa wskazuje, miała chronić tam cerkiew świętego Piotra i Pawła, w której znajdują się groby aż po Mikołaja, od cesarza Piotra I po Mikołaja II. Proszę bardzo. Wchodzimy na teren twierdzy. Pierwsze, co nam się rzuci w oczy, to cerkiew, o której wcześniej wspomniałem. Spróbujemy wejść do środka. Zobaczcie, jest poza sezonem turystycznym sklep numizmatyczny. Nie wiem, czy słychać w moim głosie, ale ja przychorowałem od początku tego projektu, czyli od Białorusi. Na Białorusi było spoko. Pomimo, że momentami było zimno, no to było spoko, bo ja tam w sumie zawsze mieszkałem sobie w tych hotelikach, ale tutaj też w sumie mam zawsze kąt nad głową. No ale przychorowałem, czy chcesz, czy nie chcesz, wyeksponowany przez większą część dnia jesteś na zewnątrz, no i ciało jednak się poddaje, jak jest tak zmęczone. Wchodzimy do środka. Warto też wiedzieć, że jest to styl barokowy. Zobaczmy, czy tutaj w ogóle można kręcić, nie ma zakazu. Nie, rozmawiać nie można. Ziomek nie zgasił, myślałem, że nie będzie biletu, a tutaj bilet trzeba kupić. Komedia. Zobaczcie, jakie kubki można kupić tutaj w tym przy kasie biletowej. Patrzcie na to. Patrzcie na to. To Władimir tutaj na niedźwiedziu jedzie. Tutaj jakiś gangster. O kurczę, no beka. Tutaj jeszcze z Leninem, ze Stalinem. Śmieszne. Takie rzeczy sprzedają. I magnesy przeróżne. Ja już przestałem kupować magnesy, bo powiem wam, że tego się tak dużo zbierało, że szok. No ładnie, ładnie. Pam, 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 pam. Kartka dla mojej chrzestnicy z Sankt Petersburga. Ciekawe, czy dojdzie. Nie, no powinna dojść. Nie ma za bardzo przeciwwskazań, żeby nie doszła. Więc dzisiaj postaramy się też wysłać z piękną, kolorową cerkwią. Hop, pod serce. No dobra, dzięki. Wychodzimy. O, bilet na wszystko mamy. Bilet na wszystko kosztuje 45 zł. W sensie na wszystko. Na cerkiew, na jakieś tam jeszcze kilka miejscówek. To sobie zajrzymy. Proszę bardzo, jak już człowiek wchodzi, co się rzuca pierwsze? Złocenia. Zwróćcie uwagę, jak żmudnie wykonane freski. Teraz podejdziemy pod centralną część tutaj, czyli pod ołtarz. I zwróćcie uwagę, do góry przez witraże wdziera się światło. Niesamowity efekt na żywo. Tutaj carowie, Ekateryna, czyli Katarzyna II, Piotr III. Tutaj muzeum jakieś oddzielne. W ogóle na terenie tego kompleksu jest cała masa muzeów, które nie wchodzą w skład tego biletu, więc no tak słabo jest to rozinformowane, bo na dobrą sprawę nie wiadomo co gdzie jest. Słuchajcie, autentycznie nie wiadomo co gdzie jest. Czekajcie, najpierw pójdziemy na mury warowne twierdzy, pochodzimy sobie, bo tam możemy, a później zabiorę was do więzienia. Na początku tak robi dobre wrażenie, ale jest taka dezorganizacja na zasadzie, że jak nie jesteś stąd i dobrze nie znasz języka, no to powiem wam, że można się szybko zgubić. Tutaj wejdziemy sobie, będziemy widzieć panoramę Sankt Petersburga. Powiem wam, że no nieźle. Nawet wejście na bramę tutaj jest oddzielnie płatne. Dziwne. To idę chociaż do więzienia. Nie zdziwię się, jak będzie do więzienia dodatkowa opłata. Napisane jest przy kupnie biletu. Wszystko wchodzi w cenę biletu i masz taki nieograniczony dostęp.
A nieprawda. Dobra, robimy podejście pod tiurmę. Tiurma to po rosyjsku więzienie. Zobaczmy, czy się uda wejść. Jedno jest pewne, że od rzeczywistości te eksponaty odbiegają chyba po 100-kroć. I teraz ja wam pokażę, dlaczego tak twierdzę. Uniform for prisoners on trail. Prison shoes. Więc teraz zobaczcie. Czy uważacie, że uniformy dla więźniów, takie lniane, one tak wyglądały? Czy uważacie, że buty więźnia skórzane tak wyglądały? Czy on miał taki filcowy płaszcz? Słuchajcie, bądźmy realistami. Trafiali tutaj więźniowie polityczni, ale i nie tylko. Tak jak wspomniałem, mieli okazję też być Polacy. Oczywiście zasada jest taka, że jeśli zbyt dużo mówisz negatywnie o danym kraju, no to zaczynasz zwracać uwagę władz tego kraju. No i wtedy się zaczynają schody. Cele. Czy wy uważacie, że w celi była ikona do modlitwy, stolik i taki materac i do tego jeszcze zlew? No moi drodzy, czysta farsa. Powiem wam, że przygotowane muzeum pod muzeum. Z tego wszystkiego najbardziej autentyczne to są drzwi. I chyba na tym, szanowni państwo, pozostaniemy. XVIII-XIX wiek. Zobaczcie, piec, żeby więźniowie nie zamarzli. Chociaż myślę, że oszczędzano na drewnie bądź węglu, tak żeby było jak najtaniej. Trafiali tutaj głównie więźniowie, którzy kompletnie nie zgadzali się z tym, co robił carat. A wiadomo, że władzy nie można potępiać. Było. Po rewolucji październikowej zamknięto więzienie polityczne, po którym teraz chodzimy. No i otworzono właśnie to muzeum. Powiedziałbym takie nieszczęsne muzeum, bo jeszcze dość dużo muszą się nauczyć, jeżeli chodzi o przedstawianie faktów w sposób naoczny i prawdziwy. No spójrzcie na to, tak. Więzień miał pościel, poszewki i jeszcze miał książkę do czytania z lampką. Super. Powiem wam, że dawno nie byłem w takim muzeum, które tak mija się w ogóle z prawdą i tak próbuje w sposób pozytywny pokazać tamtejszy moment i czas. Bądźmy ludźmi. Ewakuacja. Powiem wam, że po takich miejscach w ogóle nawet nie ma sensu chodzić. W ogóle teatr. Można powiedzieć, że to miejsce to istny teatr. Idę stąd. Przyznam szczerze, że dawno nie byłem w swoich podróżach w miejscu, w którym było tak słabo. Tak źle. No więc Sankt Petersburg zapisuje się na łamach historii kanału. Tutaj twierdzbą, wyspą Pietropawłowską. Lipa totalna. Dobra, to tak z mojego punktu widzenia. Może wy się tutaj odnajdziecie, może będzie wam się podobało, ale moje wrażenia są słabe z tego miejsca, więc się ewakuuję. Wiecie co? Jak przyszedłem do hostelu, to tam na dole, bo ja dostałem łóżko na górze, na dole, był taki Rosjanin. I tak się zgadaliśmy, około tam 40, nie? Zgadaliśmy się i ja pytam, co tutaj robi w Sankt Petersburgu. On mówi, że on na przepustkę został wysłany, bo wojskowy. No i tak sobie od słowa do słowa pogadaliśmy. I on mówi, dobra, to ja dzisiaj wyjeżdżam, zajmij tą dolną pryczę i tego. I tutaj masz dla ciebie prezent. Ja tak patrzę, co on mi daje. A on mi daje, słuchajcie, bluzkę taką, wiecie, żołnierską, bluzę taką. Mówi, jak będzie zimno, to sobie nałożysz. Myślę sobie, kurde, spoko prezent, ale jak mnie chapną gdzieś tam, ja będę mieć żołnierską bluzę, bo one są wszystkie takie same. To jest jak jeden brat, wszyscy żołnierze w Rosji dostają to samo wyposażenie, oposażenie i
Myślę sobie, kurde, brać czy nie brać? Na zasadzie, wiecie, jako prezent, no ale tak bardzo chciał dać tą bluzę, no to wziąłem, ale nie wiem, czy jej nie zostaje po prostu w hostelu, żeby ktoś ją sobie przytulił, bo naprawdę może bluza psocić podczas podróży. W sumie jak jesteś turystą, to po co ci bluza wojskowa? Bilet na pociąg, pociąg na autobus miejski 4 zł. A jak nie masz tego biletu, to płacisz sztrafa 1500. Bilet kosztuje 80 rubli. 1500 to będzie 70 zł, coś takiego. Кирочная улица, дом 15. Станция метро Чернышевская. Słuchajcie, kończymy na dziś odcinek. Sankt Petersburg mnie troszkę przerósł. Dużo tutaj się dzieje i powiem szczerze, że na dzisiaj wystarczy. Na dzisiaj wystarczy. Dziękuję Wam bardzo za podróż po tym ciekawym mieście, bo tutaj się zderzają różne światy, różne kultury i ta nowoczesność też bardzo mocno ingeruje w miasto, co zresztą było widać na odcinku. Pozdrawiam Was serdecznie. Zostawcie łapeczkę, komentarz i podajcie odcinek dalej. Ja tymczasem udaję się na strawę i odpoczynek. Zasłużony. Więc pozdrawiam i trzymajcie się. Do usłyszenia.